Z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego zetknął się już w szkole podstawowej, ale na poważnie sięgnął do tej twórczości dopiero niedawno. Efekt znakomita płyta Impressions on Paderewski. O klasycznych inspiracjach w muzyce jazzowej, o balansowaniu między estetycznymi światami, wreszcie o półrocznym pobycie na egzotycznej wyspie w cyklu Po cichu o muzyce i literaturze porozmawiam z Krzysztofem Herdzinem. Zapraszam. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Trzymam w ręku płytę Impressions on Paderewski, ale zdradźmy nieco kuchni wydawniczej, ponieważ pierwszym pomysłem tytułu płyty była fraza Herdzin meets Paderewski. Więc mamy z jednej strony spotkanie, z drugiej impresję. Właściwie z którym tytułem bardziej pan wiąże to, co się znalazło na tej płycie? No, dzisiaj wydaje mi się, że oba są bardzo trafione, ponieważ jest to i spotkanie z wielką postacią, z jego muzyką, z jego spuścizną i również są to impresje na temat jego wspaniałych kompozycji, więc myślę, że oba te tytuły jednakowo dotykają istoty tego, czemu służyło to nagranie, skąd ono się wzięło i jakie jest jego zadanie. Myślę, że to spotkanie ze sobą brzmi to dużo bardziej, wydaje mi się, ludzko, bym tak powiedział, ale to jest taki tytuł, no, nie powiem wyświechtany, ale pojawiający się bardzo często przy okazjach takich opracowań, kiedy zwłaszcza jazzmeni spotykają się z wielkimi kompozytorami klasycznymi. Pamiętamy płyty, nie wiem, Modern Jazz Quartet z lat 60. meets Bach, prawda, czy Jacques Lussier meets spotykają czy Ravela, czy Bacha, czy innych kompozytorów. Więc te impresje może są rzeczywiście dużo bardziej uniwersalne, bym powiedział. No nie mówiąc o tym, że impresja, właściwie impresjonistyczne elementy muzyczne nawet w jednym utworze pobrzmiewają, więc o tym... No nie tylko w jednym. Nie tylko w jednym, tak, w jednym szczególnie, w Nokturnie tak mocno pachnie nam Debussym i atmosferą właśnie Paryża początku wieku XX, więc być może te impresje rzeczywiście są na rzeczy. No ale zacznijmy od początku. Pierwsze wspomnienia związane z Paderewskim, pana jako muzyka, być może ucznia? To jest oczywiście najbardziej popularna kompozycja Ignacego Jana Paderewskiego, Menuet G-dur. I grałem go już jako kilkulatek. Pamiętam, że to jest utwór stosunkowo prosty. Oczywiście w zależności od tego, jakim pianista dysponuje warsztatem, muzykalnością, można go zagrać w bardzo różny sposób. To jest bardzo prostymi utworami, które rzekomo są proste, ale potem tak naprawdę od muzykalności i kunsztu artysty zależy, co można z nich wydobyć. Więc grałem ten menuet jako pierwszy i potem tak naprawdę tylko miałem do czynienia z jego pieśniami, bo akompaniowałem wokalistą w czasie studiów. Nigdy nie grałem jego kompozycji przeznaczonych na fortepian, ani fantazji, ani koncertu, ani nokturnów, ani żadnych miniatur, więc z wielką radością przy okazji pracy nad tą płytą, kiedy pozostawiono mi wolną rękę w doborze utworów, zacząłem słuchać tej muzyki z wielkim zainteresowaniem i tak naprawdę dopiero w ubiegłym roku, wstyd się przyznać, ale mówię uczciwie, poznałem z grubsza, powiem, bo to oczywiście jest temat jeszcze nie do końca opanowany, jego literatury, jego kompozycje. No, jestem urzeczony. To jest fantastyczna rzecz i zauważyłem wielokrotnie, nawet w rozmowach z kolegami muzykami, że wszyscy Paderewskiego kojarzymy głównie jako pianistę, wybitnego wirtuoza, no i polityka, premiera Polski. A z tą działalnością kompozytorską to wcale tak różowo nie jest. Jakoś wydaje mi się, że cały czas jego sylwetka kompozytora wymaga poznania, przybliżenia nawet muzykom, bo jest to fantastyczna muzyka i bardzo się cieszę, że dzięki temu projektowi mogłem się troszkę w nią wdrożyć, wgryźć. A propos różu, a raczej fioletu, właśnie mam przed sobą nowe wydania wyboru utworów Paderewskiego i ten projekt bardzo dobrze się wpisuje też w naszą taką politykę pokazywania właśnie Paderewskiego jako kompozytora, bo kończymy też edycję źródłowo-krytyczną jego dzieł, no, z tymi wszystkimi komentarzami, takim bardzo sążnistym aparatem muzykologicznym.
No ale Wspaniale. właśnie, to jest muzyka do grania i to jest fantastyczna przygoda też artystyczna, jak się możemy dowiadywać nie tylko właśnie z nagrań oryginalnych utworów, ale z tych impresji. Dlaczego akurat padło na te kompozycje? Wybrałem te utwory akurat wtedy, kiedy szukałem w kompozycjach Paderewskiego dla siebie inspiracji, ponieważ wydały mi się z punktu widzenia oprawcy muzycznego, uwielbiam to słowo, wymyślił Jan Ptaszyn-Wróblewski, nasz wspaniały saksofonista, kompozytor, aranżer. A więc kiedy oprawiałem, czy chciałem oprawić je muzycznie, szukałem utworów, które z jednej strony mają zamkniętą i prostą dosyć formę, ponieważ dla utworów jazzowych istotne jest to, żeby utwór był dosyć czytelny, jeżeli chodzi o formę. Zazwyczaj to im bardziej są zbalansowane te utwory pod kątem budowy 8-taktowej, 16-taktowej, 32-taktowej, jakiś zgrabny, w miarę logiczny rozwój narracji, to wygodniej się to potem opracowuje, bo wiadomo, że szukając pomysłu na opracowanie, to nie jest tylko kwestia reharmonizacji, to nie jest tylko kwestia jakiejś ewentualnej zmiany oryginalnego nastroju czy tempa, ale chodzi też o taką twórczą dekonstrukcję. Wiem, że te dwa słowa mogą się razem ze sobą nie do końca pokrywać. Więc kiedy mam okazję zabierać się za aranżowanie muzyki klasycznej właśnie na jazzowo, wydaje mi się, że to jest dla mnie ideał, ponieważ łączy całą moją naturę i to, jak zostałem ukształtowany przez estetykę klasyczną, poznałem wszystkie narzędzia, jestem dobrze, wydaje mi się, osłuchany w tej literaturze, a z drugiej strony moja druga miłość, jaką jest muzyka jazzowa, więc bardzo koherentnie to wszystko ze sobą egzystuje. Jak przebiegał ten proces? Bo oczywiście zakładam, że właśnie najpierw się Pan zapoznawał z tą literaturą, no, przeglądał nuty, słuchał muzyki. Natomiast, no właśnie, nie zawsze to jest cały temat. Czasem jest to jakiś motyw, tak jak jest to w Nokturnie, prawda? I właściwie też mam wrażenie, że słuchając tej płyty, że no, przebiegamy też przez różne estetyki jednak, także Oczywiście. estetyki jazzowe, bo czasem to właśnie brzmi mocno bluesowo czy swingowo, innym razem nawet też autor bukletu Bogdan Chmura na to zwrócił uwagę, trochę tak no, w stronę Keitha Jarretta i takich bardzo konstruktywistycznych fraz. Dokładnie tak. Więc no tak Pan mocno przepływa z różnych rejonów, nawet jazzu na tej płycie. To prawda, no ale to cały czas jestem ja. Wie pan, to jest fascynujące w przypadku możliwości, którą znowu powiem los, bądź Bóg mi dał, zajmowania się muzyką w sposób tak naprawdę nieograniczony, kiedy nie tylko z racji swojego wykształcenia i danych mi technicznych umiejętności mogę interpretować utwory skomponowane przez kogoś innego, zapisane w nutach, ale również próbować tworzyć coś od siebie, tworzyć coś, jak mówi ksiądz Twardowski, opowiadać historię, której nikt przede mną jeszcze nie opowiedział. Wychodzi z tego taki dla mnie naturalny rodzaj gry, gdzie słychać różne style, różne techniki. I jeżeli chodzi o muzykę stricte jazzową i to, co, jak pan wspomniał, doprowadził do perfekcji Keith Jarrett swoimi koncertami solowymi, ale również Brad Mehldau, współczesny, genialny pianista jazzowy, który właśnie granie solo na fortepianie doprowadził do perfekcji, do mistrzostwa. Nikt przed nim nie grał w ten sposób. Ale to są również nawiązania do muzyki swingowej, do Earla Garnera, Arta Tatuma, z drugiej strony do muzyki współczesnej z lekko rozszerzoną tonalnością, bo też nie stroniłem w tym nagraniu od takich rozwiązań. To jest też ukłon w stronę klasyki, a więc fragmenty, które brzmią bardzo klasycznie, bardzo, nie powiem zachowawczo, ale tak akademicko bym użył tego słowa, a więc z wykorzystaniem wszystkich tych naturalnych dla nas narzędzi. Impresjonizm kochany przeze mnie oczywiście, neoromantyzm, no wszystko to się miesza jak w tyglu i myślę, że tak jak w kuchni, we wszystkim tym chodzi o to, żeby umiejętnie to ze sobą wymieszać, doprawić, żeby było to smakowicie przyrządzone.
Zmierzając niestety do końca naszej rozmowy, wróciłbym do tego wątku, który trochę się przewijał przez ostatnie minuty, czyli tego spokoju, którego Pan też oczekuje od muzyki, pewnych terapeutycznych wręcz właściwości. Dokładnie tak. Jest Pan jednym z najbardziej zapracowanych artystów na polskiej scenie, bo to jest właśnie zarówno działalność koncertowa, jak i kompozytorska, jako aranżer bardzo często się pojawia tu i ówdzie, ale są takie momenty, pamiętam nasze też spotkania, w których Pan o tym wspominał, kiedy rzeczywiście potrzebuje Pan takiego resetu i to takiego radykalnego, bym powiedział. Każdy z nas potrzebuje chwili spokoju, odpoczynku, relaksu i w miarę możliwości dostarczamy sobie i swojej głowie takich chwil. Natomiast w moim życiu nastąpił moment, w którym rzeczywiście nie sądziłem, że będzie mnie na to stać, bo to wiązało się z olbrzymią odwagą i długim procesem przygotowań organizacyjnych, merytorycznych. Zdecydowałem się pojechać na pół roku do pracy jako wolontariusz. No i pojechałem na Jamajkę. To było dla mnie cudowne przeżycie i niezwykle cieszę się, że stać mnie było na to, że przy wszystkich moich wątpliwościach wreszcie się zdecydowałem. Ten czas być może też pozwolił Panu sięgnąć do jakichś dźwiękowych rejonów, które wcześniej nie było na nie czasu, lub też rejonów literackich. No więc zapytam Pana o to, o co wszystkich moich rozmówców pytam, czy jakieś szczególne rekomendacje dla naszych widzów, właśnie książkowe czy muzyczne, Pan by mógł nam przedstawić. Tak, mam książkę, którą właśnie czytam teraz i mam ją tutaj na stoliczku i zaraz ją Państwu pokażę, bo jest to wydawnictwo PWM. O! Historia jazzu Jacka Niedzieli. To jakaś dawna To jest rzecz, która mnie... Tak, ja o niej słyszałem, natomiast już kilkakrotnie w księgarni muzycznej próbowałem ją kupić i niestety nie było jej na stanie, więc zamówiłem ją internetowo, na szczęście, dosłownie parę tygodni temu. No i jestem porażony głębią tej książki, mądrością, stylem, ponieważ Jacek, to jest mój kolega, gramy ze sobą od 25 lat. I Jacek, nie wszyscy o tym wiedzą, oprócz tego, że jest wybitnym kontrabasistą, jest wybitnym pedagogiem, jest profesorem, wykłada na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Również pisze wiersze, pisze książki, w związku z tym ma niezwykły dar werbalizowania swoich przemyśleń. Ma piękny styl, bardzo taki właśnie muzyczny, kwiecisty. I ta książka jest czymś zupełnie nieporównywalnym do innych podobnych tomów, które czytałem, poświęconych historii muzyki, poświęconych historii jazzu. Więc bardzo gorąco to rekomenduję. Zadzwoniłem do Jacka, powiedziałem mu, że gdybym mógł, dałbym mu za to Pulitzera, bo to jest fenomenalna pozycja, fenomenalna, naprawdę. Jestem zauroczony i jestem mniej więcej w połowie teraz tej książki i za każdym razem, kiedy przewracam kolejną stronę, muszę kilka razy czasem przeczytać jakieś zdanie, żeby w pełni zasmakować tego, jak to jest fantastycznie wymyślone. Więc to bardzo, bardzo gorąco Państwu rekomenduję. A jakąś płytę wyjątkową? Tak, też niedawno wpadła mi w ręce płyta, która wyszła już 9 lat temu. To jest płyta z 2 koncertami fortepianowymi Samuela Barbera i Beli Bartoka w wykonaniu Keitha Jarretta. To była płyta, którą nagrał live. Została wydana przez wytwórnię ECM. No i zastanawiam się, czy Państwo, którzy nas oglądają, wiedzą, że Keith Jarrett, który jest gigantem pianistyki jazzowej, ale również komponuje fantastyczne rzeczy współczesne, również gra muzykę poważną i grają fenomenalnie. Uwielbia Bacha, ma w swoim dorobku mnóstwo płyt, zagrał całe wariacje goldbergowskie, komplet Das Wohltemperierte Klavier, roluje fugi Szostakowicza, sonaty fletowe na flet i klawesyn Händla, sonatę na viola da gamba Bacha na skrzypce i klawesyn i tak dalej, więc kiedy wreszcie, bo wiedziałem, że ta płyta istnieje, udało mi się ją nabyć, no to byłem też niezwykle zaskoczony pozytywnie, bo jest to kawał pianistyki z najwyższej półki. No i utwory oczywiście Barber, Bartok.
To jest taka muzyka współczesna, którą jeszcze trawię i w której jest bardzo dużo nawiązań do tradycji, do rozwiązań, które są dla mnie jeszcze do zaakceptowania, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc ta płyta również jest fantastyczna i bardzo Państwu polecam. Dziękuję bardzo za te rekomendacje. Dziękuję też za rozmowę. Dziękuję za Paderewskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo jest mi miło. Dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i miłego dnia życzę. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Dziękuję. bardzo.